Siemanko. Z racji, że było wiele pytań w komentarzach, w jaki sposób zrobić taki szablon do mimośrodów, jakiego używałem na jednym z filmów odnośnie mimośrodów, i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Mam tutaj jakieś 2 kawałki sklejki, zostało mi też czegoś, nawet nie pamiętam z czego. Jak to będzie wyglądało? Połączę je sobie w taki sposób, ale najpierw muszę je sobie dociąć na konkretny wymiar. Zrobię sobie go z długości na 160 mm i wydaje mi się, że będzie to spoko działało, a szerokości to zaraz Wam pokażę. Ok, mam docięte 160 mm, równe są. I teraz tak, ten jeden element ma szerokości 58 mm, a ten drugi 40. Takie miałem po prostu, nic z tym nie kombinuję. Może być tak jak jest. Muszę sobie teraz odznaczyć, o ile znajdę ołówek, mam. Muszę sobie odznaczyć środek tego, czyli 80 mm. Ok. Narysuję sobie to kątownikiem. Równą linię. Dobra. I tutaj będę musiał nafrezować frezem 15 mm, ponieważ na ten bębenek. Ponieważ ten bębenek ma średnicy, zaraz Wam powiem dokładnie, 14,8. W każdym bądź razie wierci się na to frezem 15 mm. Dobra, w którym miejscu to teraz zrobić? Wiadomo, że na środku mamy odznaczone. Mam tutaj tego mimośroda. Zaraz sobie znajdę wiertło, piątkę. Dobra. Mam to wiertło, nawiercę sobie otwór w sklejce. Ups. Wezmę wkrętarkę, wkręcę sobie tutaj ten czpień. Będzie mi to łatwiej zmierzyć po prostu. I teraz tak, zahaczę sobie ten bębenek troszeczkę tylko o ten czpień. Gdzieś miałem miarkę i zmierzę sobie, ile jest od brzegu płyty do środka tego bębenka. 29 mm jest w tym momencie. A teraz sprawdzę, ile będzie, jak będzie skręcony do końca. Jak będzie skręcony do końca, to będzie 27. Więc jak zrobię na 29, to będzie ok. I akurat będzie te 2 mm miejsca, żeby docisnąć płytę. Wszystko stało się jasne. Więc tak, 29 mm. Musicie być w zaznaczeniu tego bardzo precyzyjni, bo to jest ważne, żeby to zrobić naprawdę równo. Trzeba to zapunktować. Dobra. I idę sobie teraz wywiercę na wiertarce ten otwór. Mam tutaj założony frez 15 mm i jedziemy z koksem. Mam to nawiercone i jest ok. Dobra, jedną część mamy za sobą. Teraz tak, ten element będzie przykręcony na równo. Z racji, że ta płyta ma 15 mm, równiutko akurat w tym miejscu 15 mm, więc bardzo dobrze.
To będzie skręcone w ten sposób, więc muszę sobie od tej strony odznaczyć 15 mm plus 9 do środka płyty. Czyli będzie w sumie 24. 24 mm. I tutaj 24 mm. Muszę sobie narysować równą linię w tym miejscu. Wszystko to trzeba robić bardzo dokładnie, ponieważ jeśli nie zrobicie tego dokładnie, upewnić się, sprawdzić, czy jest na pewno dobrze. Jeśli nie zrobicie dokładnie, to wtedy nie wyjdzie Wam po prostu na środku płyty otwór. Dobra, i teraz tak, też na środku tego trzeba wyznaczyć, czyli tak jak tam to było 80 mm od brzegu, będzie jeden otwór, a te otwory obok będą odsunięte od siebie po 32 mm. 32 mm to taki system meblowy, standardowy rozstaw otworów. I teraz trzeba to znowu dokładnie zapunktować. Dobra, mam to zrobione. Wiertło muszę zmienić na wiertarce na 8 i odwiercę sobie to 8. Ok, jak widzicie, te otwory mam wywiercone. Nie pozostaje nic innego, jak skręcić to ze sobą w taki sposób, żeby to było na równo. Jak to zrobię? Użyję sobie do tego po prostu konfirmatów. Ok, jest bardzo dobrze. Sprawdzę sobie tutaj, czy mi wyszło 9 mm. Tak bym powiedział, że po pół milimetra brakuje. Mogę spróbować sobie przesunąć tutaj troszeczkę na konfirmatach, żeby tam na pewno było 9 mm. Jeszcze raz sobie sprawdzę. Teraz jest idealnie 9. Tak będzie ok. No i jak widzicie, chwila, moment i szablon jest w zasadzie gotowy. Tutaj jedyne, co sobie mogę jeszcze odznaczyć, to jak mam zaznaczony środek, to 50 mm w jedną stronę. Tak, tutaj jest środek. mm w jedną stronę i 50 w drugą.
No to mi się przyda, te zaznaczenia, jak będę sobie robił w takiej listwie łączącej, która zazwyczaj ma, a może nie zazwyczaj, tylko zawsze u mnie ma 100 mm, więc nie będę musiał kombinować z przykładaniem tego, ustawianiem na środku, tylko tak sobie przykładam i już mam to zrobione. No i widzicie, jak już jest zrobiony taki szablon, to przydałoby się zrobić jakieś połączenie, zobaczyć, czy to działa w ogóle. Tutaj jest też ważne, żeby to było prosto ucięte, no i żeby tutaj był kąt prosty, bo jeśli nie zachowacie kąta prostego, to będzie wam to utrudniało nawiercenie równo. W jaki sposób sobie to połączymy? Mam tu jakieś dwa elementy i spróbujemy to zrobić. Coś takiego. Śrubokręt. Skręcamy to sobie. No i jak widzicie, mega jest to dociśnięte, ta płyta. Tutaj jest też elegancko złączone. Z przodem na równo. Trzyma się to. No kurde, no to jest nie do rozerwania. Chwila, moment i macie prosty szablon zrobiony. Kawałek sklejki, chwila roboty. I to wszystko na temat tego szablonu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wystarczająco, w jaki sposób to zrobić i że sobie z tym poradzicie. Także zachęcam Was do myślenia i do robienia sobie przyrządów samemu. To jest dosyć fajna sprawa, jak się coś zrobi samemu. Jest frajda z tego. A jeszcze Wam pokażę za jakiś czas kilka ciekawych rzeczy, które sam tutaj wykombinowałem i które się naprawdę fajnie sprawdzają. Także dzięki za oglądanie. Jak zwykle pozdrawiam Was. Dzisiaj wyjątkowo, że mamy chwilę przed świętami, to wesołych świąt Wam życzę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.